Cześć, no i zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego filmu, gdzie prezentowałem naprawę sztabiloka, coś tam o nim opowiedziałem, zróbmy sobie tą serię pomiarów radiotelefonów. Z racji, że to jest urządzenie, no myślę, że już leciwe, ponad 30 lat, jeśli tutaj wierzyć opisowi, to jest 95 rok, więc ma równo 30 lat, więc takim radiotelefonem, który godny jest rozpoczęcia serii pomiarów radiotelefonów na tym testerze, będzie równolatek, myślę, do tego sztabiloka Yesu model FT51R. Bardzo fajne radio, profesjonalne można powiedzieć, dwuzakresowe, dwuodbiornikowe, z budowanym duplekserem. Ma również funkcję pracy w pełnym dupleksie, czyli nie na darmo tutaj, słuchajcie, mikrofon jest umieszczony na dole, a głośnik na górze i przypomina on swoimi tutaj rozmiarami taki telefon zwykły, jaki to był kiedyś, jak jakieś właśnie Sony Ericssony. A dlaczego? Dlatego, że przykładamy sobie do naszego ucha, tutaj mamy mikrofon i w full dupleksie możemy rozmawiać jak po prostu przez zwykły telefon komórkowy, co testowałem tutaj z kolegą z Q7 Halina Kodek Zosia, z Łukaszem, który posiada, można powiedzieć, już kolekcję, bo on chyba kilka sztuk posiada tego radiotelefonu. Na wyposażeniu takiego radiotelefonu był również bardzo fajny mikrofon, który służy do obsługi tego radia z wyświetlaczem. I takie dwie prośby właściwie na tym filmie. Jeśli ktoś miałby taki mikrofon gdzieś leżący do takiego urządzenia Yesu, ten z wyświetlaczem, chętnie odkupię, żeby mieć pełen komplet. To pierwsza prośba, a druga prośba, jeśli ktoś ma karty pamięci z programami, chociażby właściwie to ja nie wiem, może ktoś podpowie, ale programy jakieś do tego urządzenia, gdzie mam wyposażony w EF Tracking moduł, w moduł SSB i chyba tyle, co by mnie interesowało, a może są inne opcje. Jeśli ktoś ma dostęp do takich kart pamięci lub wie, jak je zdobyć, wie, skąd programy ściągnąć, to również bym prosił o napisanie maila, kontakt. Ale wracajmy do naszego Yesu. Fajne radio, bardzo odporne na zakłócenia z tego, co testowałem. Oczywiście ma swoje mankamenty, bo ma pewnie też tak te 30 lat. Jednak jak ja sobie pomyślę, że 30 lat temu można było mieć taki radiotelefon, to po prostu Mercedes wśród radiotelefonów. Ale dobrze, no to zbadajmy sobie poziom mocy wyjściowej, czułość odbiornika i rozkład harmonicznych na naszym sztabiloku. Otwórzmy tą serię. Ok, będziemy testować na zakresie dwumetrowym, 145 MHz. Testujemy nasz odbiornik. W tym momencie podłączam się pod wejście do wysokiej mocy. Wyjście głośnikowe podłączam do wejścia tutaj pomiarowego. Podgłaszam sobie. To jest sygnał, który wydaje nasz radiotelefon, czyli w skrócie tester podaje częstotliwość 145 zmodulowaną 1 kHz, 2,4 kHz dewiacja modulacji FM i to, co słyszymy, to już nasz odbiornik odbiera. Przejdźmy w Special. Częstotliwość, czyli czułość. No i w czym testować? Czy w dBm-ach, czy w mikrowoltach EMF? I tu jest pytanie, może zróbmy najpierw w dBm-ach z filtrem CC i T i zobaczmy, co wyjdzie nam. Zobaczcie, tester sobie odejmuje po kolei sygnał. Ok, popełniłem false start. Człowiek się uczy. Była założona blokada squelch. Ja otworzyłem całkowicie blokadę. Podniosłem poziom małej częstotliwości, napięcia małej częstotliwości na wyjściu odbiornika do około 1 V i tak będziemy robić sobie pomiary. I czułość będziemy mierzyć w mikrowoltach EMF. Najwyżej potem powtórzymy pomiar w dBm-ach, tak aby mieć pewne odniesienie, ale zostawmy na razie mikrowolty EMF. Przechodzimy. Czułość mierzona przy 12 dB SINAT i start. Poziom sobie
reguluje tester, aż osiągnie te 12 dB i mamy, że to jest minus 11 dB mikro, ale chciałem zmienić na mikrowolty. OK, i mamy, że to jest 0,26 mikrowolta EMF, dość chyba przyzwoita czułość. Powtórzmy pomiar w dBm-ach. Ja już widzę, że to będzie około minus 120 ile? 5? Minus 125 dBm-ów. Dobrze. Sprawdźmy sobie odpowiedź częstotliwościową toru odbiornika z filtrem CC i TT i widzimy, że mocno tłumi, bo minus 47 dB mocno tłumi sygnał 150 Hz, 300 Hz również dość mocno tłumiony. Najbardziej przepuszcza 1 kilo, ponieważ to jest nasza referencyjna częstotliwość i wysokie częstotliwości również są już powyżej 3 kHz, to jest mocne tłumienie. Gdy zrobimy bez filtru CCIT, no troszeczkę są mniejsze te tłumienia, natomiast widać, że pasmo przenoszenia małej częstotliwości naszego odbiornika jest zgodne z charakterystyką ludzkiego ucha, czyli najbardziej są podbite te częstotliwości średnie od 400 do myślę tutaj do 2,5 kHz, to co mowa ludzka przenosi, natomiast reszta sygnałów jest mocno tłumiona. I to jest zrozumiałe. Można zmierzyć również szerokość naszego toru odbiorczego dla 6 dB spadku. No uruchommy sobie, zobaczymy jaki otrzymamy wynik. Pomiar trwa. Dość szeroko pracuje nasz odbiornik, bo to jest 13,2 kHz. Czyli dość szeroko. Nie wiem, czy to radio ma wide i narrow, ale z tego wynika, że pracuje dość szeroko. To tyle, jeśli chodzi o RX. Mamy czułość zmierzoną. Natomiast teraz sobie zróbmy pomiar mocy. OK. Radio ma dość rozbudowany regulację mocy, bo możemy mieć tak zwaną Extreme Low. Extreme Low to jest moc, zobaczmy, 30 mW. 30 mW Extreme Low. Zmieniam sobie na L1. Moc L1 to jest 480 mW. Moc L2 1,8 W. Może taki zoom zrobimy nawet. Jeszcze raz. O, 1,91 W. Dobrze. L3 2,75 i moc wysoka 4,95 W. To tyle, jeśli chodzi o nadajnik. Przejdźmy sobie teraz do pomiaru harmonicznych. Może tutaj już nie będę tak przelatywał wszystkie. Zróbmy Extreme Low, czyli to było 30 mW, więc możemy sobie zmienić na zakres referencyjny. Uwaga, włączam nadawanie i zobaczcie. Nie wiem, czy to widać. Zamrożę sobie. Mamy nasz prążek główny na 100. On tutaj podał 143,75, bo rozdzielczość naszego analizatora jest taka, ale to jest 145. Poziom plus 14,6 dBm. I funkcja, która jest w naszym analizatorze Max Peak, zaznacza mi maksymalny pik, natomiast Next Peak szuka mi plików kolejnych, harmonicznych lub innych prążków. Jak widać tutaj on nie wyszukuje żadnych harmonicznych, ponieważ wszystko jest na poziomie, można powiedzieć tutaj, na poziomie podłogi tak zwanej. Wszystko jest poniżej 55, minus 55, no minus tam jakieś 4, 5, 7, ale to jest myślę szum i tło. Wszystko jest poniżej minus 50 dBc, czyli nie mamy harmonicznych tak naprawdę. Bardzo ładnie pracuje nasz odbiornik.
Zróbmy kolejną moc. Może już zróbmy moc wysoką, nie będziemy tak przedłużać. Ja włączę sobie pomiar i lecimy. Moc wysoka. A pomiar jest za niski, miałem poziom odniesienia. Robimy plus 40 dB i teraz. OK, mamy. Zamrażam. Freeze. Maksymalny pik. Mamy plus 36,8 dB, a to jest właśnie około 5 W. I szukamy sobie funkcją Next Peak. Na oko nie widać, ale może nam coś znajdzie. No, znalazł niby trzecią, coś okolice trzeciej harmonicznej, to jest również minus 54 dBc, czyli tutaj ta druga harmoniczna również minus 55, ale to wszystko na poziomie już wykrywalności naszego analizatora, czyli co? Radio. Zobaczcie, takie leciwe, pełne na analog i ma super zrobione filtry, jeśli chodzi o pasmo 2 metry. Praktycznie nie ma tutaj żadnych harmonicznych. OK, zróbmy to samo dla częstotliwości 433, czyli w zakresie 70 cm. dB mikro EMF. Zaczynamy pomiar czułości. Lecimy. Zmienimy sobie na mikrowolty. Zero 0,37 mikrowolta, czyli jak widzimy nieco gorsza czułość. Odpowiedź częstotliwościowa myślę, że będzie taka sama. Tutaj nie liczę na żadne rewelacje. Tak jest. Jeszcze zauważyłem, że zrobiłem bez filtra pomiar. Bez filtra zrobiłem pomiar czułości, więc powtórzmy może z filtrem. Zero 0,31. No, jest zdecydowanie gorsza czułość w paśmie 70 cm. Zróbmy jeszcze pomiar. Stop. Zróbmy pomiar szerokości odbiornika. Tam mieliśmy ponad 10 kHz na paśmie 2 metrów. Na paśmie 70 cm również ponad 10 kHz. Widać, że dość szeroko pracuje ten odbiornik. Dobrze, przejdźmy do nadajnika i zmierzmy sobie moc. Jesteśmy na mocy Extremely Low. Tu mamy zaledwie 10 mW. L1 356, L2 146, 206 na L3 i moc wysoka. Czy ja mam moc wysoką? Na pewno. Teraz 2,07 W. No, czyli zdecydowanie niższa moc wychodzi w paśmie 70 cm z tego urządzenia niż na paśmie 2 metry. Baterię widzę mam naładowaną, więc to nie powinno być problemem. OK, to w takim razie analizator widma. Moc wysoka. Może zacznijmy od mocy takiej. Nie, no zróbmy od razu na wysokiej mocy. Dobrze. Musimy rozszerzyć nasz tutaj zakres. Dobrze. OK, ja zamrożę. I co? O, jeszcze jedna rzecz. Muszę zwiększyć tu zakres. Tak. Jesteśmy. Plus 40 dB zakres. Włączam nadawanie. Mamy pik. Maksymalny pik mamy plus 33,3, czy to jest to ponad 2 W mocy. No i żadnych tutaj również harmonicznych nie widać w pomiarze na 70, czyli również można przyjąć, że filtry są bardzo dobre. No i ostatni jeszcze test naszego Yesu.
Zobaczmy, jaką odchyłkę ma takie urządzenie po 30 latach. Ja nie ingerowałem w ustawiania częstotliwości, w ogóle w to radio jeszcze, ani w jakiekolwiek ustawienia. Zobaczmy, jaką częstotliwość nadaje. To nie jest urządzenie SDR-owe. Zobaczmy, jak działa tutaj VFO. Przechodzę w pomiar TX i w pomiar częstotliwości włączam nadawanie i urządzenie zmierzyło 144,99958. A teraz, chcąc zmierzyć offset, wprowadźmy 145 i teraz poda nam offset. No, urządzenie jest odchylone około 425 Hz. Czy dużo, czy mało? Pół kHz w FM-ie chyba nie stanowi jeszcze problemu, ale pomimo upływu lat 30, myślę spokojnie, nadal urządzenie nadaje się do pracy bez problemu. Tutaj jeszcze jako ciekawostkę, analizator ma funkcję szybkiego przemiatania 200 kg na FFT i zobaczmy, jak wygląda podgląd naszego sygnału. 145, duża moc. Zobaczcie, spórów nie ma za wiele. Zamroźmy sobie to. Maksymalny pik i kolejne piki to jest minus 66 dBc. Wszystkie spóry, czyli zniekształcenia intermodulacyjne, są poniżej minus 60 dBc, czyli takie stare radio, a naprawdę nie zakłóca, nie sieje, nie nadaje na harmonicznych, trzyma moc, trzyma częstotliwość, czułość całkiem przyzwoita na dwójce takiego urządzenia, bardzo dobra. Czyli kiedyś również potrafiono robić dobre radiotelefony z funkcją full duplexa, dwuodbiornikowy. Tyle, dzięki, pozdrawiam. Mam nadzieję, że cieszy się nowe urządzenie, nowe testy radiotelefonów, które mogą wskakiwać i sukcesywnie będę dodawał. Ja jestem bardzo zadowolony, że on ożył, że działa. Na zakończenie wisienka na torcie. Zobaczmy, czy nadal działa poprawnie. A ja się żegnam, trzymajcie się, pozdrawiam i do następnych. Hej!